Cześć, nazywam się Weronika Kołomycka i jestem autorką komiksów, malarką, ilustratorką i okazjonalnie scenarzystką. I chciałam parę słów powiedzieć o sobie i dlaczego znalazłam się w gronie gości zaproszonych, artystów zaproszonych na wystawę, która będzie pokazywana przy okazji festiwalu Komisja i wystawę organizowaną przez BWA Jelenia Góra, której kuratorem jest Piotrek Mochłajewski. Na tej wystawie będą prezentowane, ta wystawa niestety została okrojona, ale będą prezentowane prace z mojego albumu Tej nocy dzika paprotka. O, tutaj mam ten album. To jest album, który powstał do scenariusza Marzeny Sowy i jest to historia o takim małym chłopcu, który ma problemy ze swoją mamą, bo mama według niego zamieniła się w potwora. No i on musi znaleźć rozwiązanie. To nie jest takie proste. Ten album powstał w 2013 roku i jeszcze wtedy malowałam większość moich prac akrylami, farbami akrylowymi. Natomiast kolejne moje prace, które tutaj stoją, znaczy moje albumy, komiksy, o, na przykład ten, które powstały już później, są malowane akwarelami i to jest 6. album mojej serii, która się nazywa Malutki Lisek i Wielki Dzik. To jest w ogóle to są w ogóle komiksy dla najmłodszych dzieci, dla najmłodszego czytelnika. Myślę, że można już czytać te komiksy takim 3-latkom. I to są krótkie historie o 2 kumplach, przyjaciołach, o Lisku i o Dziku. I oni mają tam bardzo dużo różnych takich przygód. To nie jest taki typowy komiks akcji. Tam jest trochę melancholii, dużo emocji, takie różne rozmyślania, dużo bardzo natury, bo przyroda i natura jest mi bardzo bliska, więc ona jest bardzo, bardzo obecna w moich komiksach. Te komiksy powstają, tak jak mówiłam, w technice akwareli. Ja nawet znalazłam tutaj, bo mam swoje ukochane farby, i pewnie je kojarzycie, to są Leningrady. Teraz zupełnie inaczej się nazywają, to są po prostu Białe noce. To są najwspanialsze farby akwarelowe, inaczej jedne z najwspanialszych. I tak, ja to pudełko, nie wiem, ja je znalazłam w jakimś starym pudle na strychu chyba, że jestem bardzo zadowolona, że je mam. One się w ogóle nie starzeją, są fenomenalne, po prostu kolory są bezbłędne. Więc tak, przygotowałam też trochę, tutaj chciałam Wam pokazać. Tak wygląda plansza z mojego komiksu, namalowana na papierze. To nie jest format A3, to jest trochę mniejsze jak A3, większe jak A4, więc te plansze powstają właśnie w takim formacie. Ja bardzo się staram, żeby to, jak wygląda to na papierze, potem jak najbardziej przypominało to, jak to wygląda potem w komiksie. Więc jakby wydrukowane. Tutaj może, o, tutaj tak się odbija światło niestety, o, tutaj lepiej widać. Więc tak, tutaj mam. O, zazwyczaj to, co powstaje na papierze, niewiele się zmienia potem w druku. Jedyną rzeczą, na którą pracuję później, to jakieś są drobne błędy, oczywiście, niedoskonałości, ale też dodaję dymki i teksty po prostu. Więc tak wygląda moja praca akurat nad tym albumem. Jest już 6 tomów. Komiks też został wydany, kilka tomów zostało wydanych w Hiszpanii, więc pozostałe rynki europejskie są chłonne i jeżeli coś jest fajne, to oczywiście wychodzi poza granicę Polski. Jest bardzo wielu twórców w Polsce, którzy w ogóle publikują swoje komiksy za granicą. Jest bardzo, bardzo przyjemne i miłe.
Więc tak, no, ten komiks ostatni, który pokazywałam, to powstał właśnie w tym roku. Został wydany we wrześniu. I w sumie powstał w czasie największego kryzysu naszego pandemicznego. Tylko mnie ten kryzys złapał, ta pandemia, ten lockdown cały złapał mnie, jak byłam w domku nad morzem. Właśnie wyjechałam pracować nad kolejnym albumem, bo o ile tutaj w Warszawie mieści się moja pracownia, to najlepiej mi się maluje na wyjazdach, gdzie mogę się odciąć od rzeczywistości, od ludzi, od wszystkiego, od wszystkich problemów. Wyjeżdżam na miesiąc, może na dłużej i wtedy pracuję po prostu nad kolejnym albumem. Jestem skupiona i bardzo taka wytrwała. I tak też powstawał ten komiks, więc przyznam się, że ta pandemia jakoś dramatycznie nie wpłynęła na moje życie, na zasadzie, że jestem freelancerem, pracuję zdalnie z domu, nie muszę z nikim się spotykać, nigdzie jeździć i tak było i tak potem w czasie pandemii też się działo. Więc jedyną rzeczą, na którą oczywiście ubolewam, to brak kontaktów z innymi ludźmi i z rodziną, z przyjaciółmi. To jest najbardziej chyba nieprzyjemne w tym wszystkim i myślę, że wszyscy to odczuwamy. Więc tak, to jest chyba jedyna rzecz, która się zmieniła w moim życiu komiksowym, a tak to pandemia jakoś niespecjalnie mnie jakoś no znaczy jest jedna rzecz, która na pewno się zmieniła. To przede wszystkim poodpadały wszystkiego rodzaju spotkania właśnie autorskie i warsztaty z dziećmi, które prowadzę. Prowadziłam ich dość dużo i one wszystkie przepadły, ale to, że one przepadły, no to nie znaczy, że miałam mniej pracy, bo znalazłam sobie, artysta ma do siebie, że potrafi znaleźć sobie robotę i pracować nad swoimi autorskimi sprawami, jeżeli nie ma czegoś, co jest o coś poproszony konkretnie. Więc chyba najbardziej to, że poodpadały te wszystkie spotkania autorskie i przede wszystkim festiwale poznikały. Ale to dla mnie festiwale właśnie wiążą się z tymi spotkaniami, z tym, że mam szansę uścisnąć komuś rękę, poznać, pogadać, zobaczyć się w cztery oczy. Jest większa taka wymiana, taka płynność informacji i tak dalej. Można każdy komiks obejrzeć i zobaczyć. I te festiwale online niestety tego nie mają. Natomiast mają inny pozytyw, czyli jeżeli filmy są nagrywane i z autorami, z różnymi artystami i tak dalej, to one potem funkcjonują w sieci i można je obejrzeć, można je wszystkie obejrzeć. To znaczy, że jeśli normalnie na festiwalu, który był jakby realnie, szło się na jakieś jedno spotkanie, to drugie spotkanie w tym samym czasie po prostu umykało i to było bardzo bolesne, jeżeli się chciało być na dwóch spotkaniach, a nie ma się umiejętności bilokacji, więc na pewno te festiwale online'owe mają swoje plusy, ale nic nie zastąpi oczywiście spotkań i tej interakcji międzyludzkiej, więc mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że po prostu będziemy mogli się wszyscy zobaczyć i uścisnąć sobie ręce. I mam nadzieję, że Wasz festiwal się uda i będziecie z niego zadowoleni. I może przyjdzie taki czas, że się spotkamy. I tak, tego sobie życzę i Wam tego życzę. I serdecznie Was pozdrawiam. Serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Polski. I wszystkich, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników festiwalu Komisja. I do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję już na żywo.